Szanowni Państwo, w dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o kulisach tworzenia przez Stalina nowej polskiej armii po tym, jak Związek Sowiecki zerwał stosunki z rządem polskim w Londynie. Gorąco zapraszam do oglądania. Utworzenie w Związku Sowieckim pierwszej Dywizji Piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki było elementem gry Stalina o przyszłość powojennej Polski. Sowiecki dyktator rozpoczął tą grę po tym, jak Niemcy 13 kwietnia 1943 roku ujawnili zbrodnię w Katyniu, a 2 dni później polski rząd zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z wnioskiem o wyjaśnienie tej zbrodni. Pierwszym krokiem Stalina w tej grze było zerwanie stosunków z rządem polskim w Londynie, co formalnie nastąpiło 25 kwietnia 1943 roku. Kolejnym krokiem było utworzenie przez Stalina Związku Patriotów Polskich, który na łamach sowieckiego dziennika Izwiestia zwrócił się z apelem wzywającym do tworzenia nowego polskiego rządu i nowej polskiej armii, która walczyłaby u boku sowieckiej Armii Czerwonej. Na podstawie tego apelu 6 maja 1943 roku Sowiecki Państwowy Komitet Obrony podjął decyzję o tworzeniu pierwszej Dywizji Piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki. Jako miejsce tworzenia tej dywizji wyznaczono obóz Moskiewskiego Okręgu Wojskowego w Sielcach nad Oką. W tym obozie wyodrębniono specjalną strefę dla dywizji kościuszkowskiej, dzieląc ją na sektory. Najważniejszym z nich był sektor 4, w którym usytuowano dowództwo dywizji, jej oficerów oraz przydzieloną do dywizji kościuszkowskiej specjalną grupę oficerów NKWD. Miała ona nadzorować proces rekrutacji i szkolenia politycznego żołnierzy dywizji kościuszkowskiej. Zalążkiem dywizji kościuszkowskiej stała się grupa kilkunastu polskich oficerów, którzy 3 lata wcześniej poszli na współpracę z sowieckimi władzami i uniknęli zbrodni w Katyniu. Nieformalnym przywódcą tej grupy był pułkownik Zygmunt Berling, mianowany generałem i dowódcą dywizji kościuszkowskiej. O tej grupie polskich oficerów i samym Berlingu mogliście Państwo usłyszeć w jednym z moich poprzednich filmów, który zatytułowany był Zdrajcy z Katynia. To właśnie grupa Berlinga wzięła na siebie główny ciężar organizowania tej dywizji i zrobiła to zgodnie z instrukcjami obecnych w obozie w Sielcach nad Oką oficerów NKWD. Do obozu w Sielcach nad Oką przybywali Polacy z całego Związku Sowieckiego. Wielu z nich opuściło więzienia i obozy pracy. Wstępowali do dywizji kościuszkowskiej w nadziei, że będzie ona dla nich szansą na wydostanie się z sowieckiego piekła. To był ich motyw działania. Ale w trakcie organizowania dywizji kościuszkowskiej pojawił się poważny problem. Otóż brakowało w niej polskich oficerów i podoficerów. Sowieci postanowili więc oddelegować do dywizji swoich oficerów i podoficerów. To jednak jeszcze bardziej nadawało dywizji sowieckiego charakteru. Proces organizowania dywizji kościuszkowskiej zakończył się 30 sierpnia 1943 roku, kiedy wyruszyła ona na front w rejon Smoleńska i tam miała wejść do walki. Formalnie dywizja kościuszkowska wchodziła w skład 33. Sowieckiej Armii dowodzonej przez generała Gordowa i miała z nią współdziałać na kierunku Orszy.
Bardzo szybko jednak okazało się, że żołnierze dywizji kościuszkowskiej są słabo wyszkoleni. W obozie w Sielcach nad Oką, zamiast szkolić ich do walki, ich indoktrynowano. Żołnierze czekają na was w kraju, czekają tam w niemieckich więzieniach, w niemieckich kazamatach. Idzie w świat legenda o polskiej dywizji. W dywizji panował również chaos i nie było dyscypliny. Z relacji Lucjana Szenwalda, kronikarza dywizji, wiemy, że aby wyegzekwować jakikolwiek rozkaz od żołnierza, trzeba mu było przysłowiowo dać w mordę. Krótko mówiąc, atmosfera w dywizji kościuszkowskiej nie była najlepsza. Z tego powodu jeszcze przed rozpoczęciem walki zdezerterowało kilkunastu żołnierzy, przechodząc na stronę niemiecką. Dezerterzy poinformowali Niemców o dyslokacji jednostek 33. Sowieckiej Armii i wchodzącej w jej skład dywizji kościuszkowskiej. Poinformowali również o tym, że planowane jest natarcie, w którym udział weźmie polska dywizja. Niemcy zaczęli wówczas nadawać polskojęzyczne audycje, w których nawoływali żołnierzy dywizji kościuszkowskiej do przechodzenia na stronę niemiecką. Efektem tego były kolejne dezercje. Gdy 12 października 1943 roku dywizja rozpoczęła natarcie, wszystko przebiegało w nim niejako wbrew zasadom sztuki wojennej. Najpierw Sowieci skrócili przygotowanie artyleryjskie, mające poprzedzać natarcie kościuszkowców, a potem, gdy zaczęła się już walka, sowieckie dywizje sąsiadujące z dywizją Berlinga nie udzieliły jej żadnego wsparcia. Walki były bardzo zacięte. Wsie, o które walczono, wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk. Gdy w pewnym momencie do akcji wkroczyła niemiecka Luftwaffe, masakrując zalegających w błotach doliny rzeki Mierei kościuszkowców, sowieckie lotnictwo zachowało całkowitą bierność. Mało brakowało do tego, aby dywizja poniosła sromotną klęskę. Ale Berling w pewnym momencie zatrzymał natarcie i nakazał przejście dywizji do obrony. Dopiero jednak następnego dnia, 13 października, główne siły sowieckie ruszyły do natarcia, odrzucając Niemców z zajmowanych pozycji, a następnie zmuszając ich do odwrotu. Bitwa, jaką stoczyła pierwsza dywizja piechoty, była dla niej bardzo krwawą bitwą. Zginęło 510 żołnierzy, 1776 odniosło rany, a 652 uznanych zostało za zaginionych. Stanowiło to prawie połowę żołnierzy, którzy wzięli udział w natarciu. Ale Stalin był zadowolony z takiego chrztu bojowego kościuszkowskiej dywizji. Uznał, że poniosła ona wystarczająco duże straty, chociaż sama bitwa nie miała znaczenia z perspektywy sytuacji frontowej. Sowiecki dyktator postanowił, że dzień zakończenia bitwy, 13 października, stanie się świętem nowego Wojska Polskiego. Powstaje jednak pytanie, dlaczego ta bitwa zapisała się w historii jako bitwa pod Lenino. Otóż stało się tak dlatego, że wieś Lenino znajdowała się w pobliżu rejonu walk dywizji kościuszkowskiej, a poza tym, według Stalina, dobrze się nazywała. Utworzenie pierwszej dywizji piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki było pierwszym etapem tworzenia przez Stalina nowej polskiej armii. Po nim przyszły następne etapy. Jeszcze zanim dywizja kościuszkowska wyruszyła na front, Stalin postanowił, że utworzony zostanie pierwszy korpus polski, którego dywizja kościuszkowska będzie częścią. Docelowo pierwszy korpus polski miał składać się z 2 dywizji piechoty, 2 brygad artylerii, brygady
pancernej, pułku lotniczego i zapasowego oraz jednostek pomocniczych. Kilka miesięcy później, w marcu 1944 roku, Stalin postanowił przekształcić pierwszy korpus polski w pierwszą armię polską. Miała ona składać się z 5 dywizji piechoty, 4 brygad artylerii, brygady kawalerii, brygady pancernej oraz jednostek pomocniczych. Generał Zygmunt Berling z dowódcy dywizji kościuszkowskiej stał się kolejno dowódcą pierwszego korpusu polskiego, a potem dowódcą pierwszej armii polskiej. Polskie jednostki, już jako jednostki pierwszej armii polskiej, ponownie weszły do walk na froncie w kwietniu 1944 roku. Współdziałały wówczas z sowiecką 69. Armią, która walczyła w ramach frontu ukraińskiego. 23 lipca 1944 roku jednostki pierwszej armii polskiej osiągnęły linię Bugu i wkroczyły na tereny Lubelszczyzny. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku dotarły do linii Wisły, gdzie front zatrzymał się na prawie pół roku. To właśnie wtedy, na początku sierpnia 1944 roku, jednostki armii Berlinga dotarły do warszawskiej Pragi, mogąc obserwować walkę Warszawy, gdzie trwało powstanie. Wprawdzie jednostki Berlinga podjęły próbę przyjścia z odsieczą warszawskim powstańcom, ale Stalin zablokował ostatecznie tą odsiecz. Kolejny etap rozwoju polskiej armii tworzonej pod egidą Stalina nastąpił na terenach Polski lubelskiej, zajętych przez Sowietów. Pierwszym krokiem była uchwała samozwańczej Krajowej Rady Narodowej o scaleniu pierwszej armii polskiej z konspiracyjną Armią Ludową. Dzień później powołane zostało Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, na czele którego stanął generał Michał Rola-Rzymierski, agent sowieckiego NKWD od 1932 roku. Kolejny etap nastąpił w sierpniu 1944 roku, gdy Stalin podjął decyzję o tworzeniu II Armii Polskiej, a kilka miesięcy później o utworzeniu III Armii Polskiej. Jednak zasoby ludnościowe Polski lubelskiej były ograniczone i dlatego w listopadzie 1944 roku odstąpiono od tworzenia III Armii Polskiej, skupiając się na rozbudowie II Armii Polskiej. Ta ostatnia była jeszcze bardziej zsowietyzowaną od I Armii Polskiej, dowodzonej przez Berlinga. Prawie 57% jej korpusu oficerskiego stanowili Sowieci. Gdy w styczniu 1945 roku zaczęła się nowa ofensywa Armii Czerwonej, jednostki I i II Armii Polskiej zostały włączone do walki. Pierwsza Armia Wojska Polskiego brała udział w bitwie o Wał Pomorski, forsowała niemieckie linie obrony na Odrze, potem wzięła udział w operacji berlińskiej, a swój szlak bojowy zakończyła przeciwnatarciem w kierunku Łaby. Z kolei druga Armia Polska po walkach w Wielkopolsce wzięła udział w operacji Łużyckiej, a potem w operacji praskiej. Dopiero po zakończeniu działań wojennych obie te armie, pierwsza i druga Armia Polska, zostały oddane pod rozkazy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Utworzona przez Stalina polska armia po wojnie stała się Ludowym Wojskiem Polskim. To stało na straży komunistycznego systemu i trwałości Sojuszu Komunistycznej Polski ze Związkiem Sowieckim. Jednostki Ludowego Wojska Polskiego w latach 1944-1947 zwalczały
antykomunistyczne podziemie. Potem tłumiły bunty Polaków. Tak było między innymi w czerwcu 1956 roku w Poznaniu i w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu. Oficerowie Ludowego Wojska Polskiego opracowali plan stanu wojennego, który 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze wdrożyły w życie. Jednostki Wojska Polskiego były główną siłą, które wprowadzały w życie plan stanu wojennego. W czasie stanu wojennego służby Ludowego Wojska Polskiego zwalczały solidarnościową opozycję i aresztowały wielu jej działaczy. Tak czy inaczej, Ludowe Wojsko Polskie było najważniejszym gwarantem naszej zależności od Sowietów. Drodzy widzowie, za tydzień w moim kolejnym filmie opowiem Wam o mordach Polaków zamieszkałych na Wołyniu dokonanych przez bojówki Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ten film zatytułowałem Wołyńska zagłada Polaków. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wpłaty, jak również za wszelkie wpisy, jakie znajdują się pod moimi filmami. Chciałbym dalej rozwijać kanał Zakazane Historie, aby móc lepiej spełniać Wasze oczekiwania. I dlatego apeluję o dalsze wsparcie kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Drodzy widzowie, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.